Już teraz w tym momencie, zobaczcie, każdy przejechał się każdym i zobaczcie, jaki sens ma robienie tego typu, kurde, rzeczy, porównań, odcinków. 3 motocykle, 3 te same silniki, każdy trochę inaczej zbudowany przez kogo innego i też nie jest, najzajebistsze jest to, że to też nie jest tak, że na przykład Romet jest najgorszy, albo Watch jest najgorszy, albo Honda jest najgorsza, albo najlepsza. One są inne. One są... No przyznajcie, fajnie wygląda, co? Zapraszam Was dzisiaj na test Rometa 530 TT. Co by nie mówić o Romecie, trzeba im przyznać, jak będą chcieli sprowadzić coś, by było o nich głośno na rynku, zabłysnąć na tym rynku, to zrobią to naprawdę w bardzo efektowny sposób. I tak też ja postrzegam tą maszynę. Taki efekt wow, to wydaje się być znajomy, prawda? Ten przód, ten dzióbek, te lampy, no taka multistrada. Złośliwi mówią multipla. Ja zostanę przy multistradzie. Pewnie niejednokrotnie będę o tym wspominał w trakcie filmu. Całkiem niedawno mieliśmy okazję z Michałem Alienem, Advlogiem, przetestować ten motocykl i 2 inne na tym samym silniku. Ja to roboczo nazwałem atak klonów, ponieważ wzięliśmy do porównania Hondę CB500X, tą najnowszą 2023, zestawioną z DS-em 500 od Watcha i właśnie tym. Motocykle, które powstały na dokładnie tym samym silniku. Nie mogę powiedzieć, że licencja. Skopiowane zostały tak idealnie. Nie wiem, nie będę wnikał, natomiast pracuje to bardzo podobnie, natomiast różnią się chociażby osprzętem. Tutaj mamy wtrysk Delphi zastosowany, czyli bardzo dobrze znany też i z innych maszyn rometowych, który dość sprawnie napędza ten motocykl, na pewno bezproblemowo, przy stosunkowo niskim spalaniu. Dzisiaj jestem aktualnie w trakcie zlotu polskiego ruchu motocyklowego, tym oto Romecikiem. 200 parę kilometrów, plus jeszcze jakieś tam boczki, szuterki i tym podobne inne rzeczy. Wykorzystałem ten motocykl, myślę, że w pełni i jestem pewien, co mogę już na jego temat powiedzieć. Ponieważ robiąc test 3 motocykli, zabraliśmy je no, bardziej na szuterki, prawda? Na jakiś lekki teren, trochę piasków, tak bardziej terenowo miało być, adventure'owo nazwijmy to. Wiecie, no tutaj mamy motocykl, którego bezpośrednim konkurentem tak naprawdę będzie Benelli TRK, który zasłynął tym, że jednak trochę jeździł w terenie, zwłaszcza Model X. Tutaj też mamy koła na szprychach, które sugerują nam zdolności terenowe. Mamy wyjątkowo terenową gumę, które też znowu sugerują nam właściwości terenowe. Ale mamy masę 230 kg, która jakby troszkę zabija przyjemność jazdy w terenie i faktycznie w trakcie porównania Romet wypadał najgorzej w terenie, ale nie we wszystkich kategoriach. Natomiast trzeba wziąć właśnie pod uwagę, do czego on jest. Po pierwsze, to muszę zaznaczyć to samo, co mówiłem przy Benku. To jest maszyna wyprodukowana po to, żeby spełniać kategorię A2 prawa jazdy. To nie jest dla każdego motocyklisty. To jest motocykl, który ma 47,5 konia, 41 bodajże newtonometrów i ma służyć użytkownikom, którzy mają kategorię A2 w portfelu, więc nie mogą dużo mocniejszej maszyny dosiąść. Co za tym idzie? On nie będzie zapierniczał 170-180 po trasie ciągiem, nie będzie jechał 120 z ogromnym zapasem mocy. To jest maszyna dla początkujących motocyklistów, albo dla takich jak ja, którzy mają normalne prawo jazdy kategorii a naprawdę nie potrzebują dużo cięższej maszyny. To, co ustaliłem tutaj z ludźmi, często też spoglądali na niego na zasadzie alternatywy. Mam 300-kilowego choppera, nie chce mi się już dźwigać tego ciężkiego sprzętu, jest on już leciwy, trzeba od niego odpowiednio dbać. Kupi sobie nówkę lżejszą, z mniejszą prędkością i tak zasuwa 120 po trasie, no bo gdzie więcej. Albo unikając trasy bokami jakimiś, prędkością 90-100, no to w takich warunkach ten motocykl, a sprawdziłem to dokumentnie,
działa idealnie. I właśnie, mówiłem o tych szprychach. One są pięknie zaprojektowane. Mankament niewyważone w serii, chociaż to też muszę tutaj zaznaczyć na początku, to jest pierwszy w Polsce motocykl, który przypuszczam, że spełnia homologację i został zarejestrowany legalnie i można nim się poruszać, natomiast to jest taka pokazowa wersja. Domyślam się, że bardzo mocno z rynku Ameryki Południowej, gdzie występuje jako Motrak 530 TT. W Niemczech na przykład jest jako Zundap, nigdy nie wiem, jak to się wymawia, czyli też, wiecie, nostalgiczna nazwa. Zresztą tutaj nawet na podnóżkach mamy dalej logo Motraka napisane. Więc nie jest to taka pełna nowość, wiecie, czy została zaprojektowana tylko i wyłącznie dla Polaków. Nie. To jest maszyna, która już od jakiegoś czasu występuje. Ja doskonale o niej wiedziałem, bo oglądałem porównania właśnie, przymierzając się do zakupu terki, oglądałem porównania z tym motocyklem związane i bardzo mnie ciekawiło właśnie, jak to wygląda. I tam chociażby występował przełącznik świateł, tak jak tutaj jeszcze występuje. Coś, co nie powinno już występować przy Euro 5, bo powinno być AHO. Swoją drogą światła w pełni LEDowe i naprawdę robią robotę. Po nocy widzicie na nich, no są bardzo wzorowe, co tu dużo mówić. Ekstra. Te z tyłu też się bardzo dobrze widać, też oczywiście LEDowe i nawet ładnie zaprojektowane tak ciekawie. Dobra, mówiłem o szprychach. Nie są to szprychy do jazdy w terenie. Czemu? Mówiąc krótko, obręcz jest dalej aluminiowa. One są fajnie tak pozaplatane, wyglądają troszkę filigranowo, jeśli mam być szczery, ale no dostały troszkę dołów, troszkę kamieni, troszkę różnego, dość ciężkiego terenu i póki co nic się z nimi nie działo, natomiast no, jako, że jest to aluminium, no to wiecie, zasadą szprychowych felg jest to, że jak się zegnie ci metalowa felga, to weźmiesz kamień, wyprostujesz, jedziesz dalej, tak? Dlatego często dętka jest w środku zalecana. A tutaj mamy bezdętkówkę na aluminiowej obręczy. Jak ją zegniecie, no to pęknie, sorry, do naprawy. Także nawet wielkość tego koła, 17 przód, 17 tył, to jest bezpośredni konkurent dla Benelli TRK 502, tego, którego miałem, czyli do tej wersji szosowej, tylko że z tym akcentem szprychowych kół, które po prostu fajnie wyglądają. Heble. Mamy czterotłoczki z przodu na dwóch tarczach, dość duże tarcze. Z tyłu mamy dwutłoczkowy zacisk i układ hamowania, zwłaszcza jeśli wyłączymy ABS, jest naprawdę fajny, ma bardzo dobrą zdolność wyhamowywania. Świetnie sobie poradził na piachu wbrew pozorom. Jeśli chodzi o ogólnie nadwozie, to on jest troszkę niższy od Benelli, ma równie wygodną kanapę. Tutaj wlew paliwa, coś co mnie irytuje, gdyż zostaje w ręku, to jest dokładnie ten sam korek, który był w Benku. Także znajomo jak dla mnie w tym sprzęcie jest. Natomiast jest troszkę bardziej smukły w stosunku do Benka, nie jest taki napompowany, to może być plusem. Troszkę niżej się siedzi, więc znowu troszkę dla szerszej grupy użytkowników może być. Kanapa jest dość wygodna, 200 km przejechałem przy swoim wzroście i się jakoś specjalnie nie musiałem, wiecie, schodzić, rozprostowywać po drodze, zdało to egzamin. W ogóle wyposażenie, może od tego bym zaczął, bo to jest dość imponujące. Poza szprychami, poza dobrym układem hamulcowym z ABS-em, co jest oczywiste, dostajemy też regulowana klamka hamulca. Szkoda, że nie sprzęgła, ale ważne, że jest nawet ta tutaj. Mamy regulowane zawieszenie. Nie ma tutaj żadnej kajaby, szoły czy czegoś takiego, ale ono całkiem fajnie sobie daje radę. To też nie jest do końca takie oczywiste w tej grupie pojazdów, więc plusik. I ta regulacja działa, bo zostało sprawdzone. Szeroka, fajna kiera, lusterka znane z innych modeli Rometa. Mamy tutaj wyświetlacz LCD. Nie ma tutaj komputera pochodowego, są podstawowe informacje, godzina, ładowanie, obroty, zapięty bieg i zasadniczo tyle. Ciekawostką jest, że przyciski przy wyświetlaczu są dotykowe, nie ma takich klikalnych przycisków. Szyba. Tutaj na plus to, że można ją regulować. Nawet w trakcie jazdy jesteście w stanie sobie to zrobić i ją opuścić, podnieść. Na minus trochę może być to, jak ona została zmontowana, ponieważ
Wydaje się dość filigranowe, te delikatne te zapięcie i ono lata, jak się je szarpnie, ale Triumpha Sporta ostatnimi czasy dosiadałem, gdzie też jak się chwyciło za tą owiewkę, to tutaj wszystkie plastiki pracowały, plus jakieś takie szpary między plastikami, w trakcie jazdy to latało nawet. Także mimo wszystko może wyglądać to dziwnie, ale nie jest to takie złe. Nie lata tak jak w dużo droższym Triumfie, więc spoko. Nie wiem, czy będą wyższe szyby, bo ta dla mnie jest troszkę za krótka, chociaż wiecie, kurtka nie była cała w owadach, szybka w kasku już tak, więc coś tam mnie coś chroni przed tym wiatrem. Zostając z przodu, gmole mamy w standardzie montowane, sakwy, tudzież kufry raczej, razem ze stelażami. Ja mam na chwilę obecną tylko boki. Spokojnie byłem w stanie zapakować 2 osoby na taki wyjazd. Centralny top case też występuje w standardzie. Jest metalowa osłona pod silnikiem. Też fajny gadżet. Jest osłona tutaj chłodnicy aluminiowa. I to wszystko w standardzie w tym motocyklu występuje. Jak jeździ, się spytacie? No, mamy tutaj klon silnika Hondy CB500X. I to jest jego jakby naturalny konkurent, poniekąd przynajmniej, chociaż bardziej właśnie szosowy. Silnik pracuje poprawnie, po prostu fajnie się wkręca, bardzo ładnie brzmi. Wydech, który tutaj zastosowali, nie wiem jak on przechodzi przez normę Euro 5. Nie mam pewności, czy wersja sprzedażowa nie będzie cichsza przypadkiem, bo ten faktycznie jest naprawdę głośny. Idziemy dalej. Pracuje to poprawnie. No, czuć, że mamy do czynienia z masą 230 kg, więc osiągi bardzo mocno zbliżone do TR-ki. Przypuszczam, że identyczne, może nawet troszkę lepiej przyspiesza, a może to jest podęgowane tylko przez ten wydech. Nie miałem możliwości przetestować go z TR-ką, ale jeśli masz TR-kę, a ja będę miał jeszcze tą maszynę przez jakiś czas, to może faktycznie by się udało zmontować jakiś materiał z porównania bezpośredniego tych maszyn, także jakby co, to dajcie znać. Chętnie bym sobie nawet dla własnej ciekawości to zobaczył, chociaż przypuszczam, że ten będzie troszkę bardziej żwawy. Jednak ten hondowski silnik na pewno kulturalnie pracuje, tak przyjemnie, bardziej miękko i dla ucha po prostu wydaje się, że jest jakościowo troszkę lepszy. Na trasie 120-130 km na godzinę nie ma najmniejszego problemu. Maksymalnie jechałem tam 155, chciałby jeszcze troszkę więcej, ale jeszcze nie wystarczy do końca, więc też go nie męczyłem jakoś specjalnie. Spalanie bardzo w normie, powyżej 5 nie udało mi się jeszcze nim wskoczyć, średnio to wychodzi 4,3 litra na 100 km, bardzo przyzwoicie. Podsumowując i reasumując, dla kogo jest to maszyna? Komu warto ją polecić? No na pewno tym, którzy faktycznie już się wyszumieli na większych motocyklach, nie potrzebują nie wiadomo jakich prędkości i jakiej mocy. To wystarcza w 99% przypadków. 120-130 po trasie jesteście w stanie pocisnąć. 140 jak się uprzecie też. W 2 osoby nie ma najmniejszego problemu. Szukacie komfortu na każdej nawierzchni. To zawieszenie naprawdę bardzo fajnie sobie daje radę, jest bardzo mięciutki, bardzo wygodny, bardzo przyjemnie się na nim jeździ, wygodna pozycja za kierownicą, chociaż ja bardzo śmiesznie na nim wyglądam, to i tak Wam pokażę jeszcze na sam koniec, jak to wygląda przy 2-metrowcu. Proszę Was bardzo, wyprostowany, tutaj kolana się chowają pod zbiornikiem, jest przyzwoicie, prawda? Choć nie wspomnę jak to wygląda, nieważne, jest ok. Zapomniałem o bardzo fajnej rzeczy, tak na koniec. Tu dziwne bardzo umieszczenie jest gniazda bezpieczników. W tym ten pierwszy od góry 3 amperowy to jest bezpiecznik, który odpowiada za ABS. I mimo, że zgodnie z jakimiś warunkami homologacyjnymi ABS-u tutaj odłączyć się nie da w żaden sposób, to wyjmując ten bezpiecznik ABS-u nie mamy. Jaki jest sens dla Rometa wprowadzać to na rynek? To chyba najlepiej podsumują słowa Aliena, które wrzuciłem na samym początku, że znowu nie powiem Wam jak się sprawdził przy innych motocyklach konkurencyjnych. Na którym da się sensownie z tych 3 przyjąć pozycję stojącą sensowną, względnie poprawną i nie ma na nim to sensu, bo on w terenie nie jeździ. Ale na pewno nie był rozczarowujący, a Alien się nastawił, że to będzie najgorsze. Zresztą ja mu też nie przedstawiłem go celowo w dobrym świetle, a chciałem, żeby podszedł właśnie tak miło się zaskoczył, a nie rozczarował, jakbym mu zachwalał go nie wiadomo jak. Także myślę, że fajnie, no, że zawsze jakoś ta różnorodność na rynku, każda zmora znajdzie swego amatora.
także i ten motocykl, co dzisiaj potwierdziło się wśród wielu użytkowników, znajdzie swojego amatora i będzie cieszył. Solidną mamy podstawę, eksploatacyjnie nas nie zaskoczy, filterki, uszczelki, inne takie pierdolety, wszystko jest. Do hamulców wszystko znajdziemy. Łańcuch, zębatki, to wszystko jest dostępne już w polskich hurtowniach i idzie to dopasować od innych maszyn, bo znowu jest to jakby w jakiś sposób kompatybilne czy skopiowane z innych produktów. Także no i dobra, no i tyle tak na dobrą sprawę. Jak zwykle dziękuję Wam za oglądanie, zwłaszcza tym, którzy zostali do końca. Jeśli zostaliście do końca, to strzelcie na przykład w komentarzu #RobotLepszy i tyle. Do następnego, cześć!